No. Jejku, aż mi się Tutaj. płakać chce. No. 11 września 2001 rok. No, tej daty to na pewno nikt nigdy tu nie zapomni. Dobry wieczór. My mamy dzisiaj ogromny zaszczyt przeprowadzić rozmowę z panem Stanleyem Trojanowskim, który był strażakiem podczas wydarzeń 11 września. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Więc tak, chciałabym może zacząć od pytania, jak długo pan jest w Ameryce i jak się zaczęła w ogóle, jak się zaczął rozwój kariery jako strażaka? Przyjechaliśmy w 1966 roku jeszcze starym batorem do Kanady, bo nie puszczali do Ameryki polskich statków. Jakieś tam problemy. Ja wiem, tak mówili, że z szpiegami, nie szpiegami, jak komunizm był. I całą rodziną my przyjechali. A ciocia tutaj, moja chrzestna była rodzona w Pensylwanii przed pierwszą wojną. Jak wojna się skończyła, Polska dostali wolność z powrotem, to pojechali z powrotem, a przed drugą wojną wysłali ją, bo była obywatelką, to przyjechała i później pisaliśmy, pisała tam do rodziców, do rodziny, to tamto i jeden wujek zdecydowali się, że nie chcą przyjechać, ten starszy, tyle co umarł 2 lata temu, 97 lat. O. To był w wojsku, w polskim wojsku w II wojnie. I to do taty się spytała, listy pisali. Mama powiedziała, albo wszyscy jedziemy, albo nikt. Bo jak ty pojedziesz sam, to do widzenia. To chyba się nie zobaczymy. Czyli ile pan miał lat? 10. 10, okej. W 66. To teraz tak już w sercu pan się czuje bardziej tak stąd, czy ta Polska jeszcze gdzieś tam jest? Kurczę. Za młody pan był, żeby... Nie, więcej do Polski ciągnie jeszcze. Tak? O, to ciekawe. Bo tak mówią nieraz, że pierwsze 10 lat wyrobią sobie wszystkie i takie nawyki. I już kulturę, nie kulturę, ale pierwsze 10 lat to tak. Trudno później zmienić. Ale tutaj już i dzieci, i wnuki, i cała rodzina to chyba nie zamierza pan wracać do Polski. Okay. Nie, po wrześniu 11 myślałem jechać do Polski, bo tam ojciec zbudował chałupę, tam na Połomiu, skąd pochodzimy i prawie skończył, ale umarł w 97 i mama tam jeździła, oni co roku jeździli. A pan odwiedza Polskę? Nie, dopiero my byli z pół roku temu. O. I na pogrzeb my nie zdążyli na teściowej, ale też dożyła fajnych lat, 93. Ale to my zdążyli na wesele i później do Niemiec, do żony, rodziny tam, kuzyna, bo tam rodzina, tak wszyscy teraz
po całym świecie. No tak, teraz Z świat Polski jest wyjeżdżają mały, tak. wszędzie i To ja może zadam pytanie już a propos właśnie tych wydarzeń 11 września. Czy pamięta Pan ten dzień? Jak wyglądał ten dzień? nie, tego się nie zapomnę. Akurat dopiero my parę nas co roku po wrześniu 11 schodzimy się tam parę strażaków, co my razem wykopywali naszego oficera do następnego dnia i tak schodzimy się i jeszcze różne, pogada się to tamto, parę chłopaków już nie żyje, co my razem pracowali, co przeżyli wrzesień 11 i to był trudny dzień. No to może ja tak zapytam jeszcze, czy jak dostaliście wezwanie na akcję, to wiedzieliście, co się stało? Czy to było tak, że już było wiadomo, co się No, stało? to pierwszy samolot, co uderzył, co my akurat przyszedłem do pracy. Przeważnie godzinę wcześniej się przychodzi, jak o 9 się zaczyna, to tamto, to akurat sprawdzałem, bo byłem szoferem stałym, to wszystko sprawdzasz na ciężarówce, i benzynę, i powietrze, i wszystkie, to i drugimi chłopakami, przeważnie z najmłodszym sprawdza się wszystko. I tam chłopaki krzyczeli, że samolot uderzył w World Trade Center. Tam w kuchni siedzieli i to my poszli popatrzeć. Jak my dowiedzieli się, że to aktualne, to my wiedzieli, że pojedziemy, bo u nas na Greenpointie to mamy jeden wóz strażacki z pianą. To na większe awarie wszędzie, na lotniska, na różne awarie w piwnicach, co trudno zagasić, to wieziemy pianę i używamy na różne rzeczy. Ale wtedy jeszcze nie zdawaliście sobie sprawy z tego, co się wydarzy później. Nie, nikt by nie pomyślał, kiedy to było, w 97, co pierwszy raz tam wjechali pod spód tego Vista Hotel i co tam Venom wjechał i wysadził, to była tam, to my tam jeździli, co drugi dzień i jak oni tam czyścili, cieli te wszystkie bimy, bo to była dziura, kurczę, ze 50 metrów łatwo, szeroko, może 70 metrów, z 200 feet i 3-4 piętra w dół, bo tam było garaż i to my tam byli, nasza kompania, chłopaki z Windows on a World tam pomogli kobiety zejść te 105 piętr wtedy, to było jeszcze, tam mówię, w 93, kurczę, nie 7. I jak się mówi, to my tam jeździli i tak widzieliśmy, jak pod spodem, co się tam stało i że budynek wcale nie był zagrożony zawaleniem, to jak my jechali, to nikt nie myślał, że chociaż samolot uderzył i nie zawalił się zaraz, bo to były tak zbudowane, żeby wytrzymać jakby 737, to był największy samolot wtedy, jak budowali, a to był 767, te samoloty i to więcej benzyny i większe samoloty i przetrwały ten atak, ale później jak benzyna, to się pali ponad 200 stopni Fahrenheit, nie Celsjusza, to nawet metal, kurczę, topi. I tak mówię, nikt nie pomyślał, że się zawali, jak się nie zawaliła, to chodzili, ratowali, wyciągali, co mogli. Chciałam zapytać, jak to wyglądało. Dojechaliście na miejsce i jak wyglądała akcja ratunkowa na samym początku, jeszcze zanim się zawalił budynek? Bo jak my zajechali, to jeszcze jeden z oficerem, co zginął nas, to
tak patrzymy jeden na drugiego, czy mamy brać wóz z pianą, czy nie, bo przeważnie jak jedziemy większe awarie, ale mówimy, jak to jest co innego, kto inny przewiezie, żeby jak najprędzej zajechali, bo tam, co tam zrobisz z tyle pianą, to przeważnie dużo piany, trzeba mieć parę wozów i dopiero akcję zaczynać z pianą, bo trzeba zagasić i później, żeby ochłodzić. Bo te pożary, jak nie ochłodzisz, to później się znowu, jak się mówi po angielsku, kurczę, rekindle. No, że mogło się od nowa zapalić. Od ciepła. I to jak my tam zajechali gdzieś 10-15 z 15 po 9. I dostaliśmy order, żeby z 212 kompanią, bo my w 238, żeby razem iść na 73 piętro tam. Bo to zawsze akcje się, jak taki pożar jest na którymś piętrze wysoko, to zawsze zaczyna się piętro albo dwa niżej i tam podłącza się węże z tego stępa, do tych rur, do tamto i później się gasi. Ale bo ja był szoferem, to do hydrantu podłączyłem tam mój hose. Było może 5 funtów ciśnienia tylko, ale troszeczkę wody jeszcze było. To chłopaki wzięli węże, każdy dodatkowy cylinder z powietrzem bierze, bo to wysoko trzeba iść, to cylinder i jeden wąż. Ale nie zdążyli wyjść, wyszli gdzieś na 5. piętro i dokładnie nie będę wszystkiego mówił, co się stało w międzyczasie, ale ten budynek drugi, co dostał uderzony po 9, zaczynał się zawalać, to wszystkich orderowali, żeby wychodzić, bo się i wszystkim się udało wyjść. Pierwszy raz tamten budynek jak się zawalił, to my byli w tym drugim, co później za pół godziny się zawalił. I wyszli, ale oficer później, szukali mnie jednego chłopaka, co, ja tylko miał radio i oficer i drugi strażak, co z nami dodatkowo skoczył, oficer mówił, jedzie z nami, to on dostał to radio, co ten chłopak, co miał mieć radio, to szukał go, miał, nie wiemy czy wszedł, czy nie wszedł, ale go zawaliło i na miejscu umarł, to nic nie było widać. No właśnie chciałam zapytać o to, że jak był już taki chaos, czy wtedy się działało troszeczkę tak, że to adrenalina pozwalała działać? Czy to było... Kurczę, działało się, robiło, co można było. To przecież to musiały być ogromne emocje. To, nie myśli się o tym, co może być, to tamto, tylko do przodu, reagujesz. Nie to, że musisz pomyśleć, w książce pisze, że trzeba tak czy tak, to każdy pożar, każda awaria inna i to trzeba dostosowywać się i na to jedzie, żeby pomagać, nie żeby uciekać. Jeszcze tam pierwszy, jak się ten budynek zawalił, to mi wąż obcięło, co od hydrantu, to parę policjantów tam w szoku było, ale taką młodych parę chłopaków mi pomogło troszeczkę ten wąż zgiąć, żeby troszeczkę wody, żeby tam gasić. Bo tam tliło się tu i tamto, ale nic nie pomogło. To później ten drugi budynek, trzeci, ten szklany 7, World Trade Center, gdzieś po drugi się zawalił, bo to na dole paliło się, tliło to tamto i nie było wody, żeby zagasić i później się po południu zawalił jeszcze. I to
Czyli ile osób jakby jechaliście na akcję i ile jakby z Was z tej akcji wróciło? U nas to ile? Było 6 razem, bo to przeważnie 5, ale ten dodatkowy to oficer tylko z naszej kompanii zginął. To, nie wiem, dziękować Bogu, że jeden, ale jeden za dużo. Jasne. I I ogólnie ile dni trwała akcja ratunkowa? Bo domyślam się, że tego było bardzo dużo tam do... to do przecież 3-4 dni to jeszcze tak, może 5. Ale to wy może jeździliście... Bo my tam akcję skończyli we środę rano. Czyli wy cały czas tam byliście? No bo to od rana do wtorku, kurczę, później reszta chłopaków przyjechało z kompanii i to my akurat jeden zauważył tam z innej kompanii cylinder i maskę, co oficer miał. To był przywalony, tam był taka ciężarówka, to SUV, taki van, później jeden strażak i później nasz oficer i później ten beam, jak się mówi, z żelaza. Kontener. Jak? Kontener? Nie, beam, co jak się buduje, to żelazne są te... Jakaś konstrukcja, tak? To kurczę, to my to cieli aż do środy, do rana. I tam cały czas wykopywaliście po prostu jakieś... Nie, bo to widać, bo ciało to kurczę troszeczkę tylko było, połowę spalone. Czy to jest tak, że bo po tym wydarzeniu przeszedł Pan na emeryturę? Czy to jest tak, że to była Pana decyzja, czy to było jakoś odgórnie? Nie, to kurczę mnie położyli na chorobowym, bo miałem ścięgła potargane, kurczę i trochę plecy pobite, bo to 2 razy zawalało się, a to powiem prawdę tak, nic nie było widać. Bo sam dym, kurz, to tamto, to czyli jak to było tak, później że widziałem na z Pana daleka. też spadało jakby? Ojej, kurczę, akurat co my, ten drugi budynek, co my wąs podłączyłem do tej rury, żeby stępać, ale co później wodę ucięło i wcale nie było ciśnienia, to nas było 3 szoferów, bo to jeden drugiemu pomaga, to tamto i jak troszeczkę później patrzę, a tu kurczę szofer z Engine One, kurczę leży, nawet nie wiedziałem, że to on, kurczę, prawie cała głowa odcięta i to tamto, to my przyjechali tam później się dowiedziałem, bo to my 3 razem tam byli, że to, jakbym miał tam stał, to by, kurczę, ja bym to stał. Czy to było tak, że Pan, bo już pytałam o tą adrenalinę, ale tak mnie właśnie zastanawia, czy wtedy przeszła jakaś myśl, tak przeszło przez myśl, że może Pan nie wrócić z tej akcji? Czy o tym się nie myślało w ogóle? Nie, wcale się nie myślałem, nawet nie myślałem zadzwonić do domu, ani nic, tylko, bo to kurczę, to się cały czas tam coś się robiło i szukało i jeszcze wieczorem to ja już był wyczerpany, ale te chłopaki młodsze i tam wchodzili do atrium, to tam ten drugi budynek, co się zawalił, było takie, gruzy, nie gruzy, tam wygoniali nas, kurczę, szefowie to tamto, żeby nie iść, ale szukali my, kurczę, naszego. To parę chłopaków tam weszło w dół i tam było takie otwarcie, że można było wesele robić pod tym gruzem. Takie atrium. To I po prostu się tak zawiało? Nie, tak zawiało się, kurczę, bokiem i na to i tam parę chłopaków weszło, ale nikogo tam nie znaleźli. To wyszli, ale później tam jest. Czy ma Pan wiedzę, ile strażaków i policjantów, ilu ratowników zginęło podczas tej akcji ratowniczej? Ze strażaków i tam parę tych medyków to 343. No, to naprawdę jest... Akurat wtedy 7, co my mieli pogrzeby, to wszystkich znałem. To resztę to były tylko nie pogrzeby, tylko memorial service, co nie było ciała, tylko jakieś DNA.
A czy to jest też tak, że te skutki, no bo tam była praca w pyle, w takich bardzo ciężkich warunkach, czy to jest tak, że to doskwiera Panu czy Pana jakby kolegom z pracy po tylu latach jeszcze jakieś są... Ja kurczę chodzę do doktora z płucami, mam astmę i akurat teraz miałem iść na endoskopię, ale ze sercem jakieś kurczę nawala, to muszę od doktora od serca. To zawsze, no, co rok, dwa wysyłają mnie, to kolonoskopii miałem, to wycięli tylko jeden palec teraz. A tak to wycinają, kurczę, bo to jak... Ale czy to jest jakby związane z tym... To wszystko przez to wysyłają. To dostaliśmy nareszcie, kurczę, z 15 lat temu, bo to pierwsze parę lat to płaciłem ponad $1000 na miesiąc za lekarstwa, kurczę, tam różne. Później nam potwierdzili na rok, później na 2, później na 5, a teraz już prawdopodobnie jak długo będziemy żyli, to że będziemy mieli opiekę. To kolonoskopię miałem kiedy 2 miesiące temu, to tylko jeden palec wycięli, to, ale nie, na razie nie. Bo to jak w czasie wytną, znajdą, to nie robi się rak z tego. Jasne. A jak poczekasz kurczę długo, to tamto, to nie jeden kurczak, znajomy kurczak chłopak, młode chłopaki poumierali już, co razem my pracowali z tego. Już 343 my zgubili w ten dzień, a teraz po tym 9/11, co potwierdzone, to już 320 czy 30 ludzi umarło, tylko strażaków, z choroby, kurczę, różne, raki, kurczę. No właśnie chciałam jeszcze zapytać, czy to jest tak, że Pana koledzy też odchodzili z pracy strażaków, czy jeszcze byli tacy, którzy potrafili po tej sytuacji wciąż pracować w straży? Ojej, kurczę, ja pracowałem, położyli mnie, akurat miałem wakacje mieć, miesiąc i pół. To, jak potem na drugi dzień do szpitala wzięli, kurczę, tam mówię, potargane ścięgła, to tam to plecy trochę pobite, to miałem iść na chorobowe, ale powiedziałem, że mam wakacje, miesiąc i pół. To poszedłem, kiedy, kurczę, a prawie do Bożego Narodzenia, bo jeszcze pracowałem, nie chciałem iść na chorobowe, bo byłem szoferem, to jeszcze, mógłbym jeździć, bo tam tyle chłopaków zginęło i nie chciałeś iść na chorobowe, bo chciałeś robić co chce i tam my jeździli, co drugi dzień i tam parę razy na overtime, nadgodziny, jak się pracowało. No i jak do domu się przyjeżdżało raz na tydzień, tylko powiedzieć hej, to tamto, jak z pracy damy do Ground Zero, z Ground Zero do straży i tak z powrotem i to mówię, raz na tydzień, a później jak mnie chcieli położyć na chorobowe, bo krwią pluło się i nieprzytomny byłem parę razy, to nie chciałem powiedzieć, ale później mnie kurczę ze straży wzięli do szpitala, bo tak kaszlałem i dali kurczę teraz 50% zdrowszy, bo różne rzeczy robię na płuca. Tak z Polski mama przywoziła ten łój z Porcuka i w górach siedziałem, ile mogłem chodzić na świeżym powietrzu i płuca się regenerują. Tak. Ja jeszcze mam takie pytanie na koniec. Czy często Pan myśli o tym, co się wydarzyło? Czy to się Panu śni? Czy to jest tak, że to zostało z Panem? Nie, to kurczę do końca życia. Akurat biorę lekarstwo też na PTSD i Zoloft, żeby nie panikować. Bo kurczę, w domu byłem, to jak helikopter przelatował, bo to w Hicksville niedaleko mieszkamy, to tam nic z rana i po południu taki Dolan, co właściciel New York Knicks i Cablevision, był całym prezydentem tego Saupy, wozili to z początku, to że prawie uciekał tak, pod mur, co się dzieje. Trauma jest. Kurczę, ale
No teraz to jest 100 razy lepiej. A na początku było trudniej, Rosia krew. żeby wrócić. Wyciągałem ludzi z samochodów. Wkurzony byłem na cały świat. No tak. I kurczę, jak ktoś wkurzył, to... No ale jak później położyli mnie na chorobowe, to z pół roku prawie kurczę sapy się nie wychodziło, tylko to tamto i kurczę piło się, i żeby zapominać, ale... A później poszedłem na pomoc, bo wziąłem w jeden dzień, córka mnie tak zaskoczyła, z żoną tam my coś w kuchni się sprzeczali, to tamto stałem, a ona zaskoczyła mnie, tak podeszła i kurczę popnąłem ją i kurczę, to reagujesz. I kurczę poszedłem później na pomoc, na terapię, to tamto i dużo mi pomogło. Bo to człowiek nigdy nie myśli, że ma problem, tylko koło ciebie każdy ma problem. Ale jak już widziałem, że z dziećmi co Czyli nigdy tutaj nie... było tak, że to były takie i fizyczne, i właśnie takie psychiczne, takie jak krew. do tej pory To się jak tam, czuje. zanim się zawaliło, to chyba, żem się przeżegnał ze 100 razy, bo tak ludzie skakali, kurczę, i w kółku trzymali ręce. Ja z daleka tak patrzę, bo tam byłem pod budynkiem. Patrzę w górę, to myślałem, że to ptaki, to tamto, cholera, to coraz bliżej, to kurczę. I no widać, że ludzie, bo zamiast się spalić, to... To są Wszystko, takie... kurczę, akurat jeden dobry kolega, Danny Sir, z następnej kompanii, on był pierwszy, co został zabity, co człowiek spadł na niego i kurczę, zabił go na miejscu. Chociaż go chłopaki nieśli w krześle, kurczę, do ambulansu, ale... Czy to są takie obrazy, które już zostaną z Panem po prostu, że tego się nie da już wymazać z pamięci? Tak, w terapii, kurczę, powiedzieli, że nigdy nie zapomniesz, ale próbujesz się nauczyć, jak z tym działać, żeby nie wariować. Pamiętam wujek, co był mój chrzestny, to był na wojnie w Pacyfiku. Przyjechał z Polski, zaraz do wojska wzięli. I kurczę, on na Iwo Jima tam on po angielsku tam nie gadał. To jak do wojska wzięli, to najgorszą kurczę pozycję. To on dolatywał do przodu i do tyłu i amunicję, kurczę. To kurczę 95% takich żołnierzy to zostali zabity, bo lepiej kurczę siedzieć w biurze i strzelać niż latać z nami z powrotem. I kurczę pamiętam, my z Polski przyjechali, to tam te PTSD dawniej nazywali schizofrenię. A później po Wietnamie te PTSD, Post-Traumatic Stress, że przeżyłeś coś takiego, to on kurczę nieraz zamykał się w tym, jak dostał te relapse, takie co odczuwał, a to lekarstwa nie było wtedy, to tamto, żeby uspokoić się, to kurczę zamykał się i nie wolno było, bo krzyczał, to tamto, w nocy nieraz, to widziałem, co on przeżywał. Znaczy ja myślę, że nam nawet to nie jest w ogóle sposób, żeby sobie wyobrazić jakby te emocje i to, co się w ogóle działo. No wiesz co, to trudno powiedzieć, bo tak mówię, ojciec umarł w 97, to kurczę nawet trzeba było kurczę, najstarszy chłopak, to trzeba było trzymać kurczę w garści, i rodzinę, nie rodzinę, ale no i później dużo kurczę znajomych, jak młodzi my byli, to kurczę z narkotyków umarli, sami sobie odebrali życie, nieraz my się tam bili, to niektóry został zabity, to było nic prawie, porównać do tego, bo tak, tyle co ja tu przeżył, to kurczę, nos tyle razy złamany tutaj dostałem, kurczę, to my się byli z Portorykami, z czarnymi Włochami, kurczę, Irishami, to kurczę, na Williamsburgu, to kurczę się przeżyło, to nic i kurczę, i że mnie tak efektowało, to byłem zaskoczony, ale tak mówię, że to kurczę naraz i tyle, i znajomych, i kurczę, to było, że my jechali na pomoc, że jak jedziesz kurczę na wojnę, albo kurczę nawet w policji, że jedziesz i przygotowany, że kurczę może ktoś ciebie kurczę, a tutaj jedziesz ratować i wcale w głowie, żeby ciebie kurczę, że musisz sobie dać rady.
I ta terapia dużo pomogła też, wytłumaczyć. Pewne tak. Byłem na ludzi niektórych też zły, kurczę, bo tak powiedzieli, że my trenowali, żeby jak awaria to leczyć, a kurczę, ci co nie odczuwali, ani nie przyzwyczajeni, ani nie przeżyli coś, to przeważnie uciekają, kurczę, i dalej się żyje, męczy się. No ale właśnie wspominał Pan wcześniej, że był Pan w Muzeum World Trade Center. Ojej, parę razy tam, kurczę. I jakie to jest spotkanie jakby z tym, co się No to wydarzyło? przeważnie ja tam, jak to z kimś znajomym albo z rodziną, wzięło się i nawet Czy wtedy te prezydenty emocje z są Polski, nawet żywsze? Kwaśniewski, my tam byli, Komorowski. To my parę razy tam, kurczę, byłem z nimi i próbuję się trzymać, żeby nie to zwariować, tylko Rozumiem. Znaczy, pozory, kurczę, trzeba. rozumiem, co chce Pan powiedzieć, ale absolutnie nie rozumiem, jakby to jest tak ogromna tragedia, że wydaje mi się, że tylko osoby, które to przeżyły, są w stanie w ogóle sobie wyobrazić, jakie to są emocje i jakie to są uczucia w takim momencie. Ja bardzo dziękuję za szczerą rozmowę. Jest to niesamowity jakby obraz sytuacji, którego nie da się, tego nigdzie się nie da przeczytać, to jest tylko można od osoby z pierwszej ręki Niektóre usłyszeć. rzeczy to nawet trudno gadać, to, co tam Ale było. bardzo dziękujemy, bardzo ciekawie Pan nam opowiedział swoją perspektywę i Tak trochę. warto o tym mówić, żeby pamiętać o tym Ojej, i oddać kurczę, żeby coś takiego żeby drugiego się nie nie wydarzyło. stało, żeby bronić się, żeby Tak. o kurczę, co tutaj w Nowym Jorku jeden kolega też polskiego pochodzenia był oficerem, też dostał pobity, to jeździł z FBI przez parę tygodni, to jeden dzień znaleźli, kurczę, w tunelu samochód z bombami w trąku. Ale tego nie, tu dużo rzeczy nawet nie mówili w dziennikach, tylko on mi osobiście, Jerry Owens. I kurczę, Dla później nas w to jest gazecie, abstrakcja. za 2 miesiące w gazecie akurat był na 30 stronie taki mały artykuł, że go kurczę sądzą teraz tego muzułmana. O kurczę, co się tutaj dzieje, to połowę rzeczy to nawet nie warto ludzi mówić, bo to każdy by był kurczę wystraszony, co się naprawdę Właśnie dzieje. chciałam powiedzieć, że dla nas to jest taka abstrakcja, dlatego że my w Polsce jest bardzo spokojnie, a my jeszcze na co dzień w ogóle mieszkamy w Tajlandii i tam to Wy w ogóle mieszkacie w Tajlandii? Tak, mieszkamy w Tajlandii, więc dla nas to jest naprawdę abstrakcyjne, ciężko nawet sobie tak wyobrazić. Tam też kurczę rozrabiają trochę. No pewnie Zależy tak, oczywiście gdzie. wszędzie, to wiadomo. Dziękuję bardzo za wywiad, bardzo dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję, was też, dla was też. Dziękujemy bardzo. Kurczę, chciałbym z wami jechać.